Czy wiesz, że na mapie Polski są dwie miejscowości o nazwie Olsztyn? Jedna z nich jest położona w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy, a druga w województwie warmińsko-mazurskim. I to zwykle o tym Olsztynie myślimy, kiedy mówimy Olsztyn. Jestem dzisiaj właśnie w jednym z tych dwóch Olsztynów. Jeszcze nie zdradzę wam w którym, może zgadniecie, patrząc na architekturę i na to miasto, które zaraz wam pokażę, ale to wszystko za chwilę. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, dzisiaj z wizytą w Olsztynie. No właśnie, zobaczymy zaraz gdzie i którym. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz na moim Patreonie. Na Patreonie dzieje się bardzo dużo, bo poza tym, że są tam transkrypcje i ćwiczenia do wszystkich podcastów i filmików, to mamy spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, spotkania indywidualne i nawet grupę na WhatsAppie, na której często ze sobą piszemy, rozmawiamy, więc zajrzyj koniecznie na Patreona. Link jest zawsze w opisie filmiku. Okej, to chyba tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy wstęp. Możemy iść na spacer po Olsztynie. Na Starym Mieście w Olsztynie roi się od takich właśnie starych budowli, jak ta, którą widzicie za mną. To, co widzicie za mną, to stary ratusz w Olsztynie. Teraz już nie pełni funkcji ratusza, bo ratuszem został nowy ratusz, kiedy miasto się rozrosło. Oczywiście potrzebowało większego ratusza, ale budowla pozostała. To, co ważne w tym ratuszu, to to, że został też na nim zegar słoneczny. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Olsztyn ma w sobie też trochę z historii astronomicznej. To tutaj mieszkał jeden bardzo ważny polski astronom i to tutaj właśnie są takie pozostałości. Ale o tym, kto to był, jeszcze sobie porozmawiamy. W ratuszu mieści się dzisiaj na przykład biblioteka, która wygląda bardzo ładnie. Jest to Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Poza tym wokoło jest bardzo dużo różnych kawiarni, restauracji, jak to na Starym Mieście. Przy okazji zupełnie przypadkiem trafiłam na wystawę fotograficzną, która jest w tym starym ratuszu, w tej bibliotece, ze zdjęciami z Londynu polskiego fotografa, który pracował też w Olsztynie, ale fotografował dużo Londynu i te prace można zobaczyć do końca kwietnia w Olsztynie. O takich właśnie starych budynkach mówiłam przed chwilą. Za mną widzicie dom burmistrza. Jest to najstarsza zachowana mieszkalna kamienica na Starym Mieście w Olsztynie. Pochodzi z początków XVI wieku i prawdopodobnie na początku zamieszkiwali ją pracownicy ratusza, który przed chwilą wam pokazywałam i który mieści się naprzeciwko tego budynku. Jeśli jeszcze się nie domyśliliście, o który z tych dwóch Olsztynów chodzi, to chodzi oczywiście o stolicę województwa warmińsko-mazurskiego, często błędnie kojarzoną tylko z Mazurami, a jest to tak naprawdę miasto położone historycznie w tej krainie Warmii, w tym regionie o nazwie Warmia. Olsztyn nie ma krótkiej historii, chociaż tutaj, na tej makiecie, którą widać przed starym ratuszem, jeśli można to nazwać makietą, możecie zobaczyć, że miasto stało się miastem dopiero w XIV wieku. Swoją historię rozpoczęło o wiele, wiele wcześniej, bo pierwsze wzmianki albo w ogóle pierwsze pozostałości o takich pierwszych osiedlach z tego obszaru pochodzą jeszcze z epok neolitu, brązu i żelaza, czyli bardzo, bardzo dawno temu.
Zawsze, kiedy gdzieś jestem w innym regionie Polski albo w innym mieście, to szukam czegoś tradycyjnego, co jest związane z tym właśnie regionem, z tym właśnie miastem. I tutaj znalazłam coś takiego. To jest brukowiec. Brukowiec podobno smakuje jak piernik, ale nie wiem, bo zaraz go spróbujemy razem i potwierdzę wam, czy faktycznie smakuje tak jak piernik. Ale ma troszkę inny kształt, bo kształtem przypomina bruk. Jest uformowany z takich kuleczek jak bruk. Nie wiem, czy wiecie, co to jest bruk, ale jest to taka kostka, jak możecie zobaczyć na ulicach, szczególnie właśnie na starówkach, na starych ulicach. To jest kostka brukowa, a to ma wyglądem swoim przypominać właśnie taką kostkę brukową. Smak brukowca też jest troszkę inny niż smak tych pierników, które znamy z Torunia, bo to oryginalne miejsce pierników, bo do brukowca dodaje się podobno syropu buraczanego. A to jeszcze jak wygląda i z czego się składa taki brukowiec, możecie w ogóle zobaczyć na stronie Ministerstwa Rolnictwa, na publicznej stronie rządowej, gdzie są wypisane wszystkie produkty z listy produktów tradycyjnych, bo właśnie takim produktem z listy produktów tradycyjnych jest brukowiec. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Więc tak jak widzicie, składa się właśnie z takich kuleczek, które są ze sobą pozlepiane, a w środku ma coś, co wygląda trochę jak konfitura, ale zobaczymy, co to jest. Jak w jakimś MasterChefie. Faktycznie przypomina piernik, ale nie jest do końca piernikiem. Bardzo podoba mi się ta jego skórka, trochę twarda, ale nie aż tak twarda jak w piernikach. Mam wrażenie, że pierniki są jednak twardsze i w środku, i na zewnątrz. Bardzo polecam. Czymś innym z tradycyjnej kuchni regionalnej są kartacze, które widzicie tutaj na moim talerzu. Wyglądają trochę jak pyzy i w ich środku jest też mięso. To są takie jakby mięsne pyzy ziemniaczane. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają w środku. Jest to też danie w kuchni litewskiej. Jeśli ktoś z Litwy mnie ogląda, to dajcie znać, czy to prawda, ale właśnie też z Warmii i Mazur. Bardzo dobre. Nie wiem, czy orientujecie się na mapie Polski, ale województwo warmińsko-mazurskie jest położone w północno-wschodniej Polsce. To znaczy, że te tereny nie miały łatwej historii, bo leżały pomiędzy różnymi krajami. I Olsztyn też łatwej historii nie miał. Tak jak wiecie, jestem z Warszawy, więc mówienie, że miasto nie miało łatwej historii, średnio mnie wzrusza przez historię Warszawy, ale faktycznie trudne jest to, że te tereny należały raz do Polski, raz do Prus, bo wcześniej były tutaj tereny Prus. Ale faktycznie tereny, które leżały pomiędzy różnymi krajami, tutaj akurat pomiędzy Polską, a wtedy Prusami, czyli można powiedzieć obecnymi Niemcami, stykały się różne przynależności narodowe, stykały się różne religie, stykały się różne kultury między sobą, a same kraje walczyły o te ziemię, bo każdy kraj oczywiście chciał mieć wtedy jak najwięcej ziem w swoim terytorium. Najpierw bardzo dużo takich walk toczyła właśnie Polska z Niemcami, wtedy z Prusami, a później też ze Szwedami, bo nie wiem, czy orientujecie się w tej historii Polski, ale w XVII-XVIII wieku toczyliśmy sporo też wojen ze Szwecją. I te walki często toczyły się właśnie o te rejony.
Miasto nie zaznało więc zbyt dużo czasu pokoju, ale kiedy już był pokój, to prężnie się rozwijało. No może poza takimi wypadkami, kiedy były różne katastrofy naturalne, takich też było tutaj sporo, było dużo pożarów w Olsztynie. A kiedy już był czas pokoju, to na przykład w trakcie rozbiorów, więc nie wiem, czy możemy go do końca nazwać czasem pokoju. Tak jak wiecie, Polska w pewnym momencie w swojej historii została podzielona między 3 kraje i te tereny trafiły pod zabór pruski właśnie. Rozwijały się prężnie, mimo że ta polskość była tutaj dławiona. Poza kontynuowaniem różnych tam działań w prasie na przykład, to raczej stawiano wtedy na rozwój handlu i przemysłu. Olsztyn trafił z powrotem do Polski po II wojnie światowej, cały zniszczony, więc trzeba go było na nowo odbudowywać. I chyba całkiem nieźle się udało. A w latach 60. XX wieku kręcono tutaj wiele scen do serialu Stawka większa niż życie. To znany, kultowy polski serial szpiegowski. Jeśli lubicie takie seriale i uczycie się polskiego, to może pomysł, jak można pouczyć się polskiego w przyjemny sposób i patrząc na te olsztyńskie ulice w tle. Ręce do góry. Oboje. Olsztyn, co prawda, tak jak wam powiedziałam, trafił do Polski po II wojnie światowej, ale był zupełnie zniszczony. Miasto było zniszczone w połowie mniej więcej, a gruzu było tutaj tyle, że liczono, że aż 13 lat zajmie im w ogóle posprzątanie tego wszystkiego. Odbudowę zaczęto już w latach 50., ale niestety ten z was, kto będzie szukać tutaj tej wiernie zachowanej przedwojennej architektury, może nieco się zawieść, bo niestety nie zachowano w ogóle tej przedwojennej atmosfery i tych przedwojennych budynków. W ogóle zupełnie inaczej odbudowano Starówkę. Zresztą same decyzje o tym, jak odbudować tę Starówkę, nie zapadały w samym Olsztynie, a w Warszawie, bo wtedy też w tym samym czasie odbudowywano zniszczoną po wojnie Warszawę. Z odbudowywaniem olsztyńskiej Starówki wiążą się też różnego rodzaju malowidła, które możecie zobaczyć tutaj na kamienicach. I chociaż nie są one typowe dla Olsztyna, bo różnego rodzaju malowidła na kamienicach możecie zobaczyć też w Warszawie, w Krakowie czy w Lublinie, to te w Olsztynie bardzo przykuły moją uwagę, bo jest ich o wiele więcej. Są to nie tylko malowidła, których technika nazywa się sgraffito. Są to też płaskorzeźby i różnego rodzaju mozaiki. Powstawały głównie w latach 60. XX wieku, więc ta tematyka tych malowideł nawiązuje głównie do PRL-u i do różnych tematyk z tego okresu komunizmu, więc do pracy, do tego pochwalania kultu pracy, ale nie tylko, bo nawiązują też często do tradycji Warmii i Mazur. Możecie podziwiać na nich na przykład stroje ludowe z tego regionu, czy jakieś symbole regionu, na przykład nawiązują często do żeglarstwa, bo to z jeziorami kojarzą nam się te regiony tutaj. Malowidła te nie pochodzą tylko z tego okresu PRL-u, bo możecie też podziwiać te przedwojenne malowidła na kamienicach w Olsztynie, chociaż jest ich o wiele mniej przez właśnie te zniszczenia miasta. Sama technika w ogóle narodziła się o wiele wcześniej, bo była bardzo popularna już przed XX wiekiem, mianowicie narodziła się w renesansie, a moda na nią wróciła w XIX wieku. A z serii ważnych osób, które kiedyś były w Olsztynie, to był tutaj też Napoleon. W 1807 roku spędził tu kilka godzin 3 lutego razem ze swoją armią. Olsztyn, tak jak wam mówiłam, przez długi czas należał do Prus, czyli teraz do Niemiec, można powiedzieć, i nosił inną nazwę. Nazywał się Allenstein. Dlaczego może mieć to coś wspólnego z rzeką, która jest za mną? Bo rzeka, która jest za mną, to Łyna, a Łyna to właśnie była ta Alna, Allen po niemiecku. Natomiast Stein to kamień, więc Niemcy nazywali to miasto Kamień nad Łyną.
A to jest właśnie ten astronom, o którym mówiłam wam na początku, czyli Mikołaj Kopernik, chyba najsłynniejszy polski astronom. Normalnie kojarzy nam się z Toruniem, ale tutaj w Olsztynie też mieszkał i pracował. Zajmował się oczywiście badaniami astronomicznymi. Zresztą w Olsztynie jest nawet też planetarium, do którego możecie się wybrać, ale zajmował się też po prostu pracą i osiedlaniem wsi na przykład. Za mną znajduje się Muzeum Warmii i Mazur w pięknym gotyckim zamku wzniesionym w XIV wieku. A tuż obok mnie, można powiedzieć pode mną, znajduje się amfiteatr. Organizowane są tutaj liczne koncerty, wydarzenia, szczególnie latem oczywiście, które prawdopodobnie zbierają sporą część społeczeństwa olsztyńskiego. To, co widzicie tutaj za mną, to tak zwana baba pruska. Jest ich więcej takich bab pruskich w całym regionie. Podobno to jedno z 22 wyobrażeń, jak informuje mnie tabliczka tu na dole. Dlaczego były wznoszone? Bo pochodzą ze średniowiecza, podobno z XI-XII wieku. Nie wiadomo. Nie wiadomo do końca, jaka była ich funkcja, po co były budowane. Są różne teorie na ten temat. Jedna mówi, że może nawiązuje to do kultury pogańskiej i pokazywano w ten sposób, co stanie się z kimś, kto dopuści się przewinień. Inna mówi, że może w ten sposób wyobrażano sobie wcześniej bóstwa, a jeszcze inna twierdzi, że może w taki sposób upamiętniano jakichś ważnych wojowników, jakieś ważne osobistości. Nie wiadomo, jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać. Mam nadzieję, że ten krótki spacer po Olsztynie wam się podobał i że zachęciłam was do odwiedzenia tego uroczego miasta na Warmii. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie i czy tu już byliście, czy jeszcze nie, czy macie w planach odwiedzenie tego miasta. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeśli, tak jak mówiłam na początku, macie ochotę na ćwiczenia dodatkowe do tego filmiku i na transkrypcję, to zajrzyjcie na mojego Patreona, bo tam publikuję to wszystko. I dziękuję bardzo wszystkim moim patronom za wsparcie i za to, że tam są ze mną i że tworzą tę coraz większą polską społeczność. A jeśli jesteście dopiero początkującymi uczniami i zaczynacie uczyć się polskiego, to może skorzystacie z mojego nowego kursu. Przygotowałam niedawno nowy kurs dla osób, które zaczynają uczyć się polskiego, który bazuje na wolnych podcastach po polsku, do których przygotowałam różnego typu ćwiczenia, dzięki którym uczycie się w naturalny sposób. Ale są też filmiki z gramatyką moje, żeby też wyjaśnić wam podstawy polskiej gramatyki. Jeśli chcecie zobaczyć więcej o tym kursie, to link do kursu i do Patreona znajduje się pod spodem w opisie filmiku. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję moim patronom i dziękuję wam wszystkim, którzy oglądaliście ten filmik. Nie zapomnijcie o polubieniu tego filmiku, o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I koniecznie napiszcie jakiś komentarz o tym, czy byliście w Olsztynie i czy podoba wam się to miasto. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!